Dziś mamy piątek, 13 dzień grudnia, jak uczy nas historia, w piątek 13 wiele może się zdarzyć, szczególnie w grudniu. No i szczególnie, gdy do dyspozycji mamy takie 3 wyjątkowe samochody. Wyjątkowe rzeczywiście, ponieważ wszystkie 3 zostały zaprojektowane od początku jako samochody elektryczne i dziś w garażu zgromadziliśmy BMW i3, Nissana Leafa i Renault Zoe. Ale żeby wykorzystać możliwości tych samochodów, musimy trochę zmienić nasze przyzwyczajenia ze zwykłych spalinowych aut, bo w przeciwnym razie grozi nam korzystanie z takiego urządzenia, czyli z linki holowniczej. No, ja myślę, że zamiast linki bardziej przyda się telefon. A dlaczego? Ponieważ tych samochodów niestety nie można holować. Okej, to w takim razie trzeba zapisać numery telefonów do Assistance, ale zanim to nastąpi, pamiętacie taką zabawę NCPNC? Mam tutaj w kieszeniach kurtki kluczyki do samochodów. Rafał, którą kieszeń wybierasz? Lewą. To dla Ciebie będzie Nissan Leaf, bardzo proszę. Szczepan? W takim razie ja w prawą. A dla Ciebie Renault. A gdzie jest BMW? A BMW jest w kieszeni moich spodni. Znam uczciwszy. Po raz pierwszy mamy okazję wypróbować aż 3 elektryczne samochody jednocześnie. 4-osobowe BMW jest wśród nich najdroższe i kosztuje 140 000 złotych, ale ma największą moc – 170 koni mechanicznych. Nissan ma 109 koni, ale też niższą cenę – 126 000 złotych. Renault Zoe z mocą 82 koni jest najsłabsze. Nie ma jeszcze ceny na Polskę, ale powinna wynieść poniżej 100 000 złotych. Czas na pierwsze zadanie. Słuchajcie, pamiętacie jakie są prędkości maksymalne Waszych samochodów, Szczepan? 135. 144 km/h. Hahaha, to ja mam najszybszy, 150 na godzinę. Tutaj niedaleko mamy autostradę A2. Co powiecie na sprawdzian tych prędkości maksymalnych? Zobaczymy, czy to, co w papierach, jest w rzeczywistości. Jestem za. Ja jestem przeciw. Ciekawe dlaczego. Idę na maksa, autostrada przed nami. Elektryczne samochody mają tylko jedno przełożenie i przyspieszają liniowo, jak tramwaje, dość szybko osiągając prędkości maksymalne. W BMW zaskoczyło nas nerwowe zachowanie auta powyżej 130 km na godzinę. Zapewne efekt połączenia wysokiego nadwozia z wąskimi oponami o bardzo nietypowym rozmiarze 155 na 70 R19. 152 na godzinę i to właściwie bez żadnego wysiłku. 161 w Nissanie. No ciekawe, że mnie nie doszedłeś przy tej prędkości. To chyba Ci licznik przekłamuje. Zdecydowanie przekłamuje. Renault 139 i rozpędza się płynnie, ale bez problemu osiąga tę prędkość. Problemem jest jednak szybko malejący zasięg. Już po pierwszym zadaniu we wszystkich samochodach spadł o kilkanaście kilometrów. Komputery pokładowe zameldowały, że na pozostałej energii możemy przejechać jeszcze 50-60 km. Aby nie utknąć na poboczu, zawróciliśmy w stronę miasta. Przed naszymi samochodami kolejna próba w Szkole Doskonalenia Techniki Jazdy Mariusza Stuszewskiego na warszawskim Bemowie. Ten samochód jako jedyny, bo to jest BMW, ma napęd na tylną oś. Znajdujemy się w takim miejscu, gdzie będziemy mogli sprawdzić po pierwsze jego przyspieszenie. Producent deklaruje 7,2 do setki, także wyzywam Was na pojedynek. I 2, zobaczyć, czy jak prawdziwe BMW potrafi driftować. Dobrze, mój ma przedni napęd i przyspieszenie 11,5, chociaż słyszałem, że potrafi poradzić sobie o sekundę lepiej. A mój, jak już nadmieniałem, ma bardzo dobrą cenę, niską. BMW nawet w elektrycznym i3 stawia na osiągi. Wygląd to osobna sprawa. Jedno jest pewne, samochód bardzo zwraca na siebie uwagę. Zoe wygląda dużo lepiej, choć łatwiej przeoczyć go na ulicy. Leaf już nam się trochę opatrzył, bo na rynku jest od kilku lat, więc nie budzi większych sensacji. Start równoległy. BMW zostaje lekko w tyle, ale nadrabia już po pierwszych metrach. Przyspiesza jak kompaktowe BMW 120D, zostawiając elektryczną konkurencję w tyle. Drugi na mecie melduje się Leaf, a tuż za nim Zoe. W BMW i3 bez ingerencji w elektronikę nie można całkowicie wyłączyć systemu DSC. Jest tylko wyłącznik kontroli trakcji, gdyby auto zagrzebało się w śniegu. Próba driftu na mokrym okręgu to porażka. BMW ustawia się lekko bokiem tylko z ujęcia gazu, ale DSC momentalnie prostuje samochód. Korzystając z okazji próbujemy jeszcze poszukać frajdy w Renault i w Nissanie, ale oba samochody poustawiane są tak zachowawczo, że trudno wytrącić je z równowagi. Nie da się nawet zaciągnąć ręcznego, bo te elektrowozy mają guzik zamiast lewarka. BMW daje minimalnie więcej frajdy z jazdy. Próbując poślizgać się na płycie, zapominamy jednak o zasięgu, który drastycznie spada. Pora przebić się przez Warszawę z powrotem do redakcji. Miasto to jedyne rozsądne środowisko dla samochodów elektrycznych. W
korkach nie marnują paliwa, przyspieszają jak tradycyjne auta, są łatwe w obsłudze, ale do ich ładowania trzeba mieć gniazdko z odpowiednio dużym natężeniem prądu. Tankowanie do pełna ze zwykłego 5-amperowego, jakie mamy w mieszkaniach, zajmie nawet kilkanaście godzin, a realny zasięg ledwo przekracza 100 km. I to bez szaleństw na drodze. No, panowie, emocje jak na rybach, ale udało się. Przejechaliśmy 66 km, u mnie tylko 19 km zasięgu. U mnie 18. Ja mam Wow. 27. No, to powiem Wam, że w samochodach spalinowych, gdybyśmy mieli takie wartości zasięgu, to pewnie już byśmy byli cali z trzęsącymi się rękoma, czy w ogóle dojedziemy do najbliższej stacji benzynowej, a tutaj na twarzach spokój, ale nie taki do końca chyba. Nie, ja myślę, że i tak cała ta dzisiejsza nasza wyprawa, całej wyprawie towarzyszył taki niepokój gdzieś tam z tyłu głowy, że w pewnym momencie ten zasięg się skończy i zostaniemy gdzieś na trasie, będą musieli nas scholować. Nie, zdecydowanie mnie to nie bawi. Ale pocieszające jest to, że w zasadzie jazda tymi samochodami jest bardzo komfortowa i nie różni się od tego, do czego jesteśmy obecnie przyzwyczajeni. Tak naprawdę jeździ się tymi samochodami jak zwykłym autem z automatyczną skrzynią biegów. Wygodnie, komfortowo. No i udało się odczarować ten piątek 13. Nic nam dzisiaj się nie wydarzyło. Wszystkie samochody dotarły na miejsce, przeszły wszystkie próby, które po drodze im zgotowaliśmy. No tylko jest ten problem, który gdzieś tam w głowie funkcjonuje, że jest za krótki zasięg. To chyba nie dla mnie. Ja też zgadzam się z tym całkowicie, bo dopóki tych samochodów tankowanie, naładowanie baterii nie będzie zajmowało tyle czasu, ile zwykłe tankowanie zwykłych samochodów, no to będą auta przeznaczone dla ludzi, dla ekoentuzjastów z pewnością i dla takich ludzi, którzy mają dużo wolnego czasu. No właśnie, a propos wolnego czasu, właśnie zaczyna się weekend. A właśnie, piątek, weekendu początek. Mam propozycję. Znam fajne miejsce we Wrocławiu, gdzie można pojechać i dobrze się zabawić. Co Wy na to? W Krakowie też się nie będziemy nudzić. Chodzę w to jak... Nie No to powiem co. Wrocław czy Kraków, bo mam pełen bak, słuchajcie. Tutaj komputer pokazuje chyba, nie wiem, z 600 Jedziemy. km zasięgu. Gdzie chcemy. No to jedziemy.